Witam Was w kolejnym vlogu. Ten tydzień zaczęliśmy od treningu w Bankosie. Wczoraj na wieczór tu przyjechaliśmy. Zaczęliśmy od treningu mocnego zapasów. Gdzieś tam jakaś ściana była, trochę techniczki w polu. Mocny trening. Dzisiaj rano, czyli teraz, była stójeczka. Jak widzicie, też jest mocna. Też się zmęczyłem. Wieczorem będzie parter. No i tak ten cały tydzień będę tutaj w Bankosie siedział i trenował. Do piątku, po sparingach w piątek wracamy do Warszawki. Tutaj ze mną, jak już dobrze w komentarzach znacie, kamerzysta, pseudonim Siusiek. Siusiak? Siusiek. Siusiek. Właśnie to jest Siusiek, a nie Siusiak. No, także ten tydzień mocny treningowy. Przyszły tydzień będę zjeżdżał do Warszawy, trochę się bardziej skupię właśnie na technice, taktyce, takim trochę odświeżeniu się, w sensie zejściu trochę z obciążeń. No i co, a później chyba kolejny znowu tutaj przyjadę, czyli tak będę w kratkę, tydzień Warszawa, tydzień Poznań. No a ten tydzień właśnie jest mocniejszy, chociaż trochę w zeszłym tygodniu też przefolgowałem i taki się czuję, kurde, wtorek jest, drugi trening zrobiłem, a czuję się dosyć mocno dojechany. No ale tak ma być, okres przygotowawczy, trochę do walki jeszcze zostało, jeszcze pewnie jak to wejdzie, to jeszcze pewnie nie będzie walki ogłoszonej, także jeszcze trochę jest do walki, szykujemy się, no i co? I może gdzieś tam jeszcze jakiś przebiteczek sobie zobaczycie z treningów, jak tam Kinia coś może połapie. Jesteśmy już po treningu przykręcimy sobie na obiadki, tutaj jest taka fajna knajpka, takie bary mleczne, obiady u Maćka, niedaleko Ankosu. Często też tutaj przyjeżdżam właśnie jak jestem po treningach, bo jest fajne takie zdrowsze jedzonko. No i takie domowe. Dzisiaj akurat jem żureczek, bo tu takie dania dnia są fajne i w fajnej cenie, bo 32 zł za danie dnia macie, gdzie jest zupka i drugie danie, a dzisiaj jest właśnie żurek, tak jak mówiłem. I na drugie danie są glopciki w ciemnym sosie z ziemniaczkami i surówką. No i tak przez te 4 dni będę tutaj jadł posiłki, bo wygodniej mi jest też tu zjeść obiady, też tam nie ma takich te patelnie i te rzeczy do robienia tego wszystkiego, co mi średnie w tym mieszkaniu, więc wolę zjeść tutaj. A tak teraz, tak sobie licząc, to chyba w ogóle ta zupa i drugie danie to będzie miało tyle, co mój jeden posiłek, z tego co tak mi się wydaje, tak przeliczałem, bo teraz jem 4000 kalorii, czyli jem 4 posiłki, czyli jeden posiłek to 1000 kalorii, więc tak może będzie miało, może trochę ponad, ale ja to sobie jem jak właśnie takie trochę półtora posiłka i tam jeszcze dojem bananami, więc tak jakby też liczone. No i te 4 dni właśnie tutaj będę jadł, żeby było wygodniej, żebym zjadł, żebym później sobie pojechał odpocząć. Dzisiaj też jeszcze musimy pojechać wydrukować na rynek papiery pewne, bo w przyszłym tygodniu będzie parę fajnych ogłoszeń związanych z moimi współpracami nowymi, także będą fajne. No i dzisiaj trzeba jeszcze tam dopełnić formalności, papiery podrukować, umowy powysyłać. No i co, jedziemy wydrukować, później chwilę do domku odpocząć i wieczorem drugi trening jiu-jitsu. A ja życzę sobie smacznego i życzę smacznego Wam. Jeżeli ktoś jej ogląda, albo jeżeli ktoś ogląda po prostu, to może mi życzyć smacznego. Po drugim treningu troszkę parteru było, parteru z biciem, parteru wstawania, różnych myczków. No i co, i widzimy się przy kolejnym posiłku, to jest kolacja moja. Nie jest to cała blacha na raz, niestety. No mam ochotę to zjeść, to jest bardzo dobre, ogólnie to jest nowa kolacja z planu Pauliny. Jest to taki sernik, znaczy nie sernik, takie ciasto no niby nie miało być KitKat, ale w ogóle mi smakuje jak takie batoniki twarogowe, co są czasem w Lidlu albo w Biedronce, do tego mam banana. No i niestety już tu jedna porcja została, bo tu mam Kinia zrobiła na 4 kolacje, no bo tu żebym miał na cały wyjazd już kolację, żebym nie musiał już tutaj sobie nic robić. Żeby ona nie musiała mi robić. Ale no, dlatego mam tutaj poporcjowane, no jedna porcja poszła wczoraj, dzisiaj leci druga, no i jeszcze 2, tak, bo 4 kolacje tu będą. Do tego leci bananik. You be motherfucking shoot, you talking to me, no i co? No i smacznego, nie? Życzę sobie, jeżeli ktoś nie. No, a jutro będą jakieś tam MMA, ma być rano. Jakieś może zadanióweczki, stójka, zapasy, różnego rodzaju figle, migle i na koniec pewnie jakieś tam rundki. A wieczorem, nie wiem, zobaczę czy będę robił, nie wiem jeszcze, bo czy będą sparingi, czy jutro mam właśnie zrobić sobie odnowę, a w czwartek zrobić trening, no zobaczymy. Nie wygląda jakoś korzystnie, ale jest naprawdę dobre i słodkie. Po drugim treningu troszkę parteru było, parteru z biciem, parteru wstawania. No i co, i widzimy się przy kolejnym posiłku, to jest kolacja moja. Nie jest to cała blacha na raz, niestety. No mam ochotę to zjeść, to jest bardzo dobre, ogólnie to jest nowa kolacja z planu Pauliny.
Dobre. Dobre tu w ogóle jest chyba No co tam jest? na dnie daktyle, orzeszki i masło orzechowe, a w środku jest taka masa twarogowa z miodem. No i co tam jest? I polewa z gorzkiej czekolady. Całe centrum stoi. Zmiotane z tego supem, co trochę masz poczuć właśnie do czegoś takiego. Do przodu, do przodu, do przodu, a teraz obracasz się, obracasz. To powoduje jeszcze troszkę, że się to zasięgnie, nie? Gdzie z każdego z tych momentów tak naprawdę jesteś w stanie wziąć siłę. I każdy taki ruch, nie, to jest, wiesz, trzeba synchronizować z oddechem po prostu, nie? No tak. Czy stracisz równowagę, czy wyczujesz ten dystans, który ty możesz, bierzesz się, cofniesz do tyłu i nadal wracasz, nie? Jeżeli nawet się wychylisz, to stąd masz siłę, żeby wrócić sobie tu. Ile ty jesteś w stanie pójść w jedną stronę, ile w drugą, ile tutaj, żeby cały czas, czy ile do przodu, żeby móc szybko się cofnąć, nie? I wrócić. Jak już pewnie widzieliście, w tym tygodniu została ogłoszona moja walka. Moja walka, która odbędzie się 19 września na gali UFC 331 w Los Angeles z Alonzo Menifieldem. Także bardzo fajna waleczka, walka tak naprawdę rankingowa. Alonso jest chyba 14 w rankingu, tym zwykłym i chyba 13 albo jakoś w tym meta. Nie wiem, bo też w tym tygodniu wpadłem do meta rankingu na 15 miejsce, więc też fajnie, też fajna kolejna motywacja. No także ta waleczka była od początku, odkąd się dowiedziałem, że mam walkę, to było wiadomo od razu, że to jest ten termin, który jest teraz, czyli Los Angeles, czyli 19 września. Od razu też wiedziałem, że to jest Alonzo Menifield, także to co teraz jest, to wiedziałem, że od początku będzie. Wiedziałem, że po drodze gdzieś tam była jakieś zamieszanie było na temat mojej walki z Volkanem Ozdemirem. Śmiesznie, bo bo śmiesznie, bo to wyglądało w ogóle tak, że pierwszego dnia ktoś puścił plotę i ta plota dosyć mocno się przebiła, bo wszyscy jakby to podsycili, więc pierwszego dnia jak się to rozgłośniło, to były doniesienia, że mam się bić w Paryżu z Volkanem, z Ozdemirem. Drugiego dnia to już było prawie że pewniak, że ja się biję w tym Paryżu z Ozdemirem, a trzeciego dnia wpadł na dopingu Ozdemir, także w ogóle ta walka sama się stworzyła i sama się kancelowała, także śmiesznie, jakby z Ozdemirem nie miałem żadnej w ogóle propozycji, żeby się bić, także to była w ogóle plota, tak jak mówiłem, od początku wiedziałem i od początku to był Alonzo Menifield i od początku to był ten termin, który mam, czyli UFC 331 Los Angeles. No nie mogę się doczekać, fajnie, że znowu w Stanach będzie, no lubię ten okres aklimatyzacji, lubię ten przelot, tą taką jakby ten wstęp, ten klimat stanowy, przygotowanie się, zbijanie wagi tam na miejscu, no i do tego jeszcze duża impreza na dużej arenie. Fajna też karta walk, Sarukian z Rufim, Pantoja z Vanem rewanż, do tego Gable Stevenson, Moicano Ortega, kto tam jeszcze był? Vieira chyba, ale nie pamiętam dokładnie. Patricio Pitbull, także no bardzo fajna karta walk, także
nie mogę się doczekać. Śmieszna też historia, bo jak byliśmy po mojej walce, teraz pojechaliśmy właśnie do Los Angeles, tam mieliśmy parę dni i była ta gala w Białym Domu tydzień po mojej walce i pojechaliśmy, ja szukałem właśnie gdzie to obejrzeć i znalazłem Teams Watch Bar, taki sports bar, który też pewnie widzieliście na vlogu, gdzie transmitowali właśnie tą galę i tam też Mistrzostwa Świata. No i ten bar był przy kryptoarenie, na której to będzie ta gala, na której się będę bił teraz. Staliśmy w tej kolejce właśnie przy tej kryptoarenie i właśnie tak się zastanawiałem, kurde, ciekawe, czy jak jest gala w Los Angeles, to jest właśnie tutaj na tej kryptoarenie i też w ogóle wtedy tak nie wiedziałem, co to jest kryptoarena i później właśnie też się dowiedziałem tam na miejscu, bo sobie zobaczyłem, że to jest też stadion Lakersów chyba. Przyciągnąłeś. Przyciągnąłem i później się okazało właśnie, że na tej hali będę się bił, także już miałem jakąś tam styczność, kontakt wzrokowy z tą halą i podobała mi się, także fajnie, że będę miał okazję i mógł tam się zaprezentować jeszcze w takiej fajnej walce, więc przygotowuję się mocno, treningi są ciężkie jak zawsze, forma rośnie, waga też już spada, więc no nic, to jeszcze troszkę czasu zostało, ale już się nie mogę doczekać. Także to taki mini shortcik opowieści o tym zza kulis, jak to wyglądało odnośnie mojego najbliższego rywala. Także tak kończymy tego vloga, ale jeszcze tutaj mam prośbę, aby te osoby, które tutaj się wyświetlą na ekranie, proszę, żeby się odezwały w prywatnej wiadomości do Kini na Instagramie, gdyż dobrze wytypowały mojego przeciwnika i wyślemy jakieś fajne gifciki. Także odzywajcie się do Kini na priv w wiadomości i 3 osoby, które zgadły mojego przeciwnika, dostaną jakieś tam nagrody. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.